Po 3 dniach pobytu w Bayahibe wypożyczamy auto. Wypożyczamy. W miejscowej wypożyczalni daliśmy sobie spokój z dużymi. Okazało się, że na miejscu możemy wypożyczyć samochód i to całkiem duży, bo to jest Hyundai Sonata za $35 na dzień. My je wypożyczamy na 8 dni, Dorotko? Na 6. Na 6, przepraszam. I jedziemy do Las Terranas, a później do Punta Cana. Także myślę, że to jest dobra opcja. Autko wygląda tak. W tej chwili sprawdzamy, oglądamy, żeby wiedzieć, czy nie bierzemy kota w worku. Myślę, że będzie ok. A i ważna informacja, o której nam powiedzieli przed startem, że w Punta Cana nie ma stacji benzynowych, więc jeżeli jedziemy do Punta Cana, dobrze jest mieć auto zatankowane wcześniej na full, no żeby później nie było niemiłego zaskoczenia. Wybraliśmy się do La Romana, a właściwie do Altos de Javón. To takie piękne, urocze miasteczko zbudowane przez amerykańskiego Żyda dla swojej córki, która nigdy tego daru nie przyjęła, ale miasto jest urocze. My tam kiedyś byliśmy. Okazało się, że w czasie pandemii koronawirusa nie można tam wjechać. Jest ono na ten czas zamknięte, a kiedy będzie otwarte, to Bóg jedyny raczy wiedzieć. Także jedziemy dalej do Santo Domingo. Santo Domingo, czyli stolica Dominikany, było pierwszym miastem w Nowym Świecie po odkryciu Ameryki i zostało założone przez brata Krzysztofa Kolumba, Bartolomeo. Mówię o tym nieprzypadkowo, bo naszym celem w stolicy była dzielnica kolonialna, która od 1990 roku znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Pierwsze, na co trafiamy, to pomnik Juana Pablo Duarte, uważanego za ojca współczesnej Republiki Dominikany, którego celem było uzyskanie niepodległości kraju. W drodze z Bayahibe do Las Terranas zatrzymaliśmy się w stolicy Dominikany, czyli w Santo Domingo. Powiem wam, że miasto jest ogromne, bo przedmieścia zaczęły się 30 km od centrum. Wyczytałem w internecie, że tutaj żyje ponad 2 miliony osób, a w związku z tym, że my nie mamy zbyt wiele czasu na zwiedzanie, no bo po prostu jesteśmy w drodze, stwierdziliśmy, że zobaczymy jedno takie najważniejsze miejsce, a mianowicie Zona Colonial, czyli to miejsce z początków powstania stolicy Dominikany. Ono zostało założone w 1498 roku, o ile dobrze pamiętam, przez brata Krzysztofa Kolumba. Więc naprawdę przebogata historia. Piękne zabytki. My teraz tymi uliczkami chodzimy i powiem wam, że one robią wrażenie. Są takie typowe dla tej części świata. Podobne widzieliśmy w Meksyku, na Kubie, bo to jest ten styl budowy hiszpańskiej, który został przywieziony przez kolonizatorów. To pierwszy klasztor dominikanów z początku XVI wieku i najstarsza budowla katolicka obu Amerykach, która zachowała się w niezmienionym stanie do dziś. To był także najstarszy uniwersytet obu Ameryk. Nosił imię świętego Tomasza z Akwinu. Dzielnica kolonialna w Santo Domingo jest w dużej części odnowiona, a jej zabytki robią duże wrażenie. Wiele budynków jest też wykorzystywanych użytkowo. Prowadzone są w nich sklepy, punkty usługowe i restauracje. Kolejne niezwykłe miejsce przypominające kościół to ruiny dawnego szpitala świętego Mikołaja z Bari, najstarszego szpitala obu Ameryk. Trzynawowa konstrukcja jest kombinacją stylów gotyckiego i renesansowego. Szpital powstał w 1522 roku. Działał do połowy XVIII wieku. Mieścił 70 pacjentów. A jaka gra uliczna może być popularna w Santo Domingo? Domino i warcaby. Każdy ma swój wypróbowany sposób
na zabicie czasu. Zobaczcie, jaką słodką kafejkę na ulicy Calle Mercedes znalazły dziewczyny. Tak to wygląda. Właściwie to jest lodziarnia i kawiarnia. Dziewczyny wciągnęły mnie do miejscowego jubilera w Santo Domingo. Pokażę Wam ciekawe miejsce dla pań. W Santo Domingo występują takie kamienie, niebieskie kamienie, które występują tylko tutaj. Nazywają się Larimar. Są naprawdę ładne. Chciałam coś powiedzieć, że dzisiaj Dzień Kobiet. Ach, to oznacza, że będą wydatki. Larimar jest rzadkim i stosunkowo niedawno odkrytym kamieniem szlachetnym, który występuje jedynie na Dominikanie w górzystym obszarze prowincji Barahona. W 1974 roku odkrył go Miguel Méndez i nadał mu nazwę na cześć córki Larisy w połączeniu z błękitem Morza Karaibskiego, czyli Mar. To właśnie zdjęcie Miguela z córką Larisą. Zrobimy jeszcze mały skok w bok do Higüey, miasta leżącego bliżej Punta Cana, które odwiedziliśmy wcześniej, ale jakoś tak nam pasowało, by pokazać je później. Znane jest głównie z tego niezwykłego kościoła. Korzystamy z tego, że mamy samochód i możemy pojeździć po Dominikanie. Dotarliśmy do Higüey, które jest położone 40 km od Bayaibe. I Higüey znane jest z tego giganta, zobaczcie. To jest największy kościół w Higüey, największy kościół na Dominikanie. Jest to katedra, którą odwiedził Jan Paweł II. Jest to miejsce pielgrzymek. Przyjechaliśmy zobaczyć, jesteśmy tutaj drugi raz w Higüey, ale przyjechaliśmy jeszcze raz zobaczyć to miejsce i pokazać Wam, ponieważ z poprzedniego wyjazdu nasze zdjęcia generalnie nadawały się do niczego. Także zapraszam serdecznie na oglądanie katedry w Higüey. Higüey to główny ośrodek pielgrzymkowy i miejsce kultu maryjnego patronki Dominikany Matki Bożej z Altagracia. Ta nowa betonowa katedra powstała w latach 50. XX wieku, zaprojektowali ją francuscy architekci. Jest największym kościołem w kraju. Powinienem Wam jeszcze dopowiedzieć kilka słów o Higüey. To miasto, które obecnie ma, jak dowiedzieliśmy się od miejscowych, 250 000 osób. Akurat przychodzę koło sądu. Klasyczny budynek. Naprzeciwko jest budynek władz Higüey, czyli taki nasz urząd miasta. Chodzimy w poszukiwaniu kafejki, gdzie będzie można przysiąść na chwilę, ale też szukamy takiego centrum i widzimy, że nie ma takiego ścisłego centrum z jakąś starą zabudową. Generalnie ta zabudowa wszędzie jest taka sama. Beautiful. New shoes. Clean the shoes. $1 for me, no problem. Beautiful. Hulk Hogan. Ryboki jak nowe, słuchajcie. New one. New one. Odnawianie bucików na ulicy. Wygląda bardzo dobrze. Hola. Zostawiamy za plecami Higüey, by wrócić drogą w stronę Santo Domingo i dalej pojechać na północ. Po drodze naszą uwagę zwracają gigantyczne plantacje trzciny cukrowej. Większość z nich jest obrabiana mechanicznie. Dominikana ze swoimi ponad 5 milionami ton produkcji trzciny cukrowej rocznie plasuje się na 28 miejscu na świecie. Niemniej trzcina wykorzystywana jest tu nie tylko do produkcji cukru, ale i świetnego rumu, znanego nie tylko na Karaibach, ale i w świecie. W tym miejscu jednak musieliśmy się zatrzymać, bo rzadko można zobaczyć zbiór trzciny tradycyjną metodą, czyli z pomocą ludzkich rąk, maczet i wozu,
do którego zaprzęgnięte są woły. Wracaliśmy z Igway, bo trochę jednak było za głośno i jakoś tak oprócz tej katedry nic specjalnego. I po drodze po prawej stronie nagle widzimy plantację papai. Zatrzymaliśmy się, pewnie kupimy sobie coś do domu, ale pokażemy wam, jak te piękne owoce i przepyszne owoce wyglądają z bliska. Słyszę w tle, pani woła chyba męża, Manuel. Świeżej papai z drzewa jeszcze nie jadłem. Najpiękniejsze wspomnienia z podróży. Jakby ktoś pytał, to jest malutkie awokado. Ono jeszcze urośnie, będzie duże i podejrzewamy, że bardzo soczyste. No ale potrzebuje jeszcze trochę czasu, wody i słońca. A tutaj jeszcze mamy gigantyczne drzewo, naprawdę duże drzewo mango. Owoce też jeszcze małe, one mają czas, ale wygląda imponująco. Plantacja imponująca, ale bez wody to w ogóle by nie pociągnęło. Wszystkie kawałki tego pola są zasilane, większe rury, później takie rozprowadzenia mniejsze. Jest słońce, tu jest generalnie dużo opadów, ale jednak trzeba pomagać. Nie można liczyć tylko i wyłącznie na to, co da natura. Ładnie wygląda, co? Ja jeszcze z drzewa prosto nie jadłem. Ja też. No tak, pierwsza sytuacja. Jaka radość. Pogoda zmienną jest, o czym nieraz przekonaliśmy się na Dominikanie i po przekroczeniu granic Santo Domingo dopadł nas rzęsisty deszcz, który przesuwał się z nami kilka godzin. Wyjazd z Santo Domingo przypomina horror, więc warto uzbroić się w cierpliwość, opuszczając stolicę Dominikany. Ruch w Warszawie w godzinach szczytu to przy tym pikuś. Porada, jeżeli wybieracie się do Santo Domingo i będziecie później stamtąd wyjeżdżać na przykład do Las Terrenas, to załóżcie sobie grubo ponad godzinę na wyjazd. Tam około 1,5 godziny zabrało wyjechanie z centrum na przedmieścia. Wyjeżdżając pamiętajcie też o tym, żeby pozamykać drzwi, na co zwrócili nam uwagę też miejscowi, bo po prostu może się zdarzyć, że ktoś otworzy i buchnie telefon. I jeszcze na drodze uważajcie, bo wyprzedzanie jest z każdej strony, jest absolutnie wolna amerykanka, samochody, motory wciskają się ze wszystkich stron, więc trzeba mieć oczy dookoła głowy.